Himmler domagał się badania kobiet przed wydaniem zgody na ślub. Właściwie status rodzinny nie był ważny. Liczyła się czystość rasowa obojga rodziców i zdolność wydania na świat zdrowego potomstwa. Powstał problem, jak zapewnić właściwe wychowanie tym dzieciom, czystym rasowo, acz z nieprawego łoża. Odpowiedzią było Lebensborn. Fundacja pomagała matkom oczekującym dziecka, ślubnego lub nieślubnego, jeśli można było potwierdzić czystość rasową rodziców. Naziści przekonywali kobiety, by swe dzieci oddawały Führerowi. Ich obowiązkiem było dostarczenie ojczyźnie dużej ilości dzieci. Himmler, opętany myślą o rasie panów, powołał fundację Lebensborn w 1935 roku. Był to tajny eksperyment, zachęta dla rasowo cennych SS-manów do zapładniania aryjskich kobiet. Im więcej dzieci dobrej krwi urodzi się w Rzeszy Niemieckiej, tym więcej będzie żołnierzy, którzy spłodzą następne pokolenie żołnierzy Rzeszy. To był patriotyczny wkład w przyszłość rasy. Pronatalizm kierowano głównie do BDM, Związku Niemieckich Dziewcząt. Te, które należały do BDM i innych nazistowskich organizacji, były idealnymi kandydatkami do Lebensbornu, bo to Aryjki, zdrowe, czysto rasowo, młode. I indoktrynowane od lat. Powinny były wiedzieć, że należy wybrać rasowo wartościowego partnera i że ich obowiązkiem jest urodzenie wielu dzieci. W ojczyźnie. W świecie selektywnej hodowli liczyło się każde czyste rasowo dziecko. Lebensborn zapobiegało też aborcjom podejmowanym przez Niemki. Oczywiście to dotyczyło Aryjek. SS nie obchodziło, czy Żydówki przeprowadzają aborcję. Ale fakt, że Aryjka przerywa ciążę, był bolesny dla Hitlera i Himmlera. Damy Lebensbornu przedstawiano jako miejsce idealne. W 1939 roku Himmler powiedział, że kobieta może mieszkać w nich w dobrych warunkach na długo przed porodem. Ciężarne uzyskiwały wiele korzyści, idąc do domu Lebensbornu. Miały przed- i postnatalną opiekę. Nie nachodził ich nikt niepożądany z zewnątrz. Nie były obiektem spojrzeń i min sąsiadów i znajomych, którzy wiedzieli, że one nie mają ślubu. Do końca wojny w Niemczech było 10 takich domów. Wiedziała o nich starszyzna SS. Były dostępne dla żon SS-manów i każdej ciężarnej Aryjki, która wiedziała o Lebensbornie i spełniała kryteria. Ciężarna, chcąc się dostać do domu macierzyństwa, musiała przejść badanie lekarskie i genealogiczne. To czekało wszystkie narzeczone SS-manów. Musiała też podać nazwisko ojca. Jeśli ojciec nie służył w SS, więc nie był sprawdzony rasowo, należało odnaleźć jego dokumentację, a to nie bywało łatwe.
Ponad połowę ciężarnych, które zwracały się o przyjęcie, odrzucano. Większość przyjętych stanowiły panny. Pod koniec wojny w Lebensbornie rodziło się 90% nieślubnych dzieci. Z tego powodu program utrzymywano w tajemnicy. Hitler i Himmler po wojnie zamierzali ujawnić sekret Lebensbornu, ale nieślubne dziecko stanowiło jednak piętno. Himmler jako szef policji mógł ochraniać rodzące kobiety. Świadectwo urodzenia wydawała policja, więc łatwo je fałszowano. Nazwiska ojców z SS, a niekiedy i matek, często pomijano w księgach. Zapisywano fikcyjne miejsce urodzin. Po latach, kiedy dzieci z Lebensbornu przystąpiły do poszukiwania korzeni, brak danych był największą przeszkodą. Wszystkie dzieci urodzone w Lebensbornie były własnością SS. Poddawano je nawet ceremonii podobnej do chrztu, przeprowadzonej przez służby SS. Kobiety zamężne zabierały dzieci do swoich domów. Kobiety samotne zostawiały dzieci w domach Lebensbornu. Dzieci urodzone w Lebensbornie nie były wychowywane przez rodziców. Większość oddawano do sierocińców, niektóre potem do adopcji. SS-mani i ich żony byli idealnymi, przybranymi rodzicami. Czyści rasowo, zdrowi i oddani zapewniali dobre wychowanie. Zgodnie z wartościami, na które nazizm kładł nacisk. Himmler, choć zajęty dowodzeniem SS, znajdował czas, by interesować się życiem w domach Lebensbornu. Odwiedzał je, pytał o liczbę urodzeń, o warunki materialne. Dzieci urodzone 7 października w urodziny Himmlera otrzymywały prezent od Reichsführera. Był opiekunem setek dzieci. Kochał dzieci. Miał dwoje, dając tym przykład swoim ludziom. Czas dzieci zamieszkujących domy Lebensbornu był wypełniony zabawą na powietrzu, nazistowskimi pieśniami i grami. Pobudzano w nich agresję. Miały być aktywne, zdolne do przewodzenia. Były oczkiem w głowie Himmlera. Ten człowiek wierzył w tysiącletnią Rzeszę i wierzył, że trzeba 1000 lat, by niemiecka krew zapanowała nad światem. Te dzieci miały być przyszłością. Were to be the future.